Cześć, z tej strony Jan Kobiela, jrecovery.pl. Dziś nośnik firmy Seagate model ST4000LM024. Jest to dokładnie ta sztuka. Pokażę Wam, w jaki sposób czasami podchodzę do zleceń, aby ograniczyć koszty klientowi. W pierwszej kolejności, po otrzymaniu od klienta informacji, że nośnik ten jest po upadku, postanowiłem sprawdzić, jak on wygląda w środku. Posiadał on uszkodzony zespół głowic. Klient miał tutaj sporo szczęścia, ponieważ głowice nie narobiły bałaganu na talerzach, gdyż zablokowały się pomiędzy rampą parkingową a brzegiem talerza i wyglądały one tak. Po ich odblokowaniu jeden z elementów czytająco-zapisujących został na brzegu talerza. Jak widać, jest to nośnik 4-talerzowy, 8-głowicowy. Na swojej półce posiadam kilka takich nośników. Niestety są to nośniki 5-talerzowe, 10-głowicowe. Postanowiłem więc kupić na znanym portalu aukcyjnym najbardziej zbliżony nośnik, zbliżony numerem seryjnym, zbliżony datą produkcji. No i co? Nośnik przyszedł. Po jego otwarciu, sprawdzeniu, nośnik w środku wygląda tak. Brakuje nam tutaj elementu H0 czytającego spód dolnego talerza. Żeby tu nie podnosić kosztów klientowi, postanowiłem wykorzystać nośnik 5-terabajtowy z moich zasobów, model ST5000LM000. Ale teraz tak, mam 10 głowic, rampa parkingowa też niestety jest przystosowana w pacjencie na 10 głowic. Czemu niestety? Ponieważ głowice w momencie powrotu z nad talerza unoszą się na poduszce powietrznej nad powierzchnią talerza, a tego talerza nam tutaj brakuje. W moim przypadku rampa ta spowodowałaby, że głowice uderzyłyby tu w to miejsce. No i teraz tak, co zrobić, żeby uruchomić ten nośnik? Mam 3 wyjścia. Albo mogę fizycznie wyciąć 2 głowice, 8 oraz 9 i uruchomić ten nośnik, a przynajmniej liczyć na to, że on się uruchomi, ale tego w tej rodzinie dysków jeszcze nie robiłem, bo tak jak wspomniałem, większość tych dysków to są 5-talerzówki jednak. Takie nośniki kosztują pomiędzy 300 a 500 zł. Drugą opcją, którą brałem pod uwagę, było podłożenie pustego czy też pełnego talerza z nośnika dawcy i uruchomienie w ten sposób nośnika, odczytanie tylko 8 powierzchni, 4 talerzy. Trzecią opcją, która przyszła mi na myśl, było uruchomienie tego nośnika w taki sposób, aby te zbędne głowice mogły powrócić na rampę parkingową, nie wykrzywiając się o nią. Tylko jak tego dokonać? Wykorzystałem znane wszystkim w branży koszulki termokurczliwe i zblokowałem slider w pozycji rozwartej. Kilkukrotnie zjeżdżałem sliderem tu w tym miejscu, tak abym miał pewność, a przynajmniej dużą dozę pewności, że te głowice mi się nie uszkodzą przy takiej kombinacji. No i co? Po uruchomieniu nośnika, nośnik się uruchomił, pełne ID, dostęp do strefy serwisowej po uprzednim odblokowaniu ROM-u, zabezpieczenie tej strefy serwisowej, uruchomienie zadania w Data Ekstraktorze, odczytanie MFT, czyli listy plików. MFT odczytało się świetnie. Zaznaczenie wszystkich plików, ponieważ tu klientowi zależało na komplecie informacji z nośnika, uruchomienie odczytu i baczne obserwowanie tego, jak nośnik zachowuje się w trakcie odczytywania. Głowica 0 super, głowica numer 1 świetnie, 2, nośnik zaczął terkotać, wydawać siebie metaliczne dźwięki. Myślałem, że jest po powierzchni, więc wyłączenie 2, 3, 4 super, 5 powtórka z rozrywki, 6, 7 super, tak dość gdzieś 70% odczytu. W tym momencie głowica numer 7 także zaczęła wydawać siebie terkoczące dźwięki, zaczęła jeździć przód-tył. Wyłączyłem tą 7, odczytałem resztę informacji z nośnika, wyciągnąłem głowicę, jazda pod mikroskop, sprawdzenie jej stanu, nie widać żadnych uszkodzeń. Więc tak, ponowny montaż głowicy do nośnika i postanowiłem sprawdzić jeszcze jeden trik, który bez PC3000 nie byłby możliwy, a mianowicie edycja modułu 93 i wyłączenie wszelkich zbędnych akcji, które odbywają się w nośniku w tle. Uruchomiłem odczyt ponownie na tych 3 powierzchniach. No i co? Z całego nośnika mam uszkodzone około 30 GB plików w 5 sztukach,
Są to dwa duże pliki M2TS oraz jeden plik MOV, reszta to są JPEGi. Jak widać, czasami trzeba się trochę nakombinować. Z czego wynika różna mapa głowic? Z tego, że nic w przyrodzie nie może się zmarnować. Jeżeli na linii produkcyjnej wychodzi, że nośnik ma którąś powierzchnię niesprawną, to nie utylizujemy go w całości, tylko ciach, jedna głowica wylatuje. Seagate czy też każdy inny producent sprzedaje ten nośnik po prostu jako mniejszy, w tym wypadku 4-terabajtowy. Bardzo podobne historie dotyczą modeli z serii Rosewood. Bardzo często trafiają się nośniki 1-terabajtowe na odzysk danych, które już wizualnie na podstawie wyglądu korpusu są nośnikami 2-terabajtowymi, w których są 4-3 głowice w różnej konfiguracji. Jak widać, nieodczytany obszar to zaledwie 5,5 GB sektorów, co przełożyło się na 8 wcześniej wspomnianych plików o wadze 31 GB. Cześć.